Pierwsza w historii dziennikarka na tronie. Królowa Hiszpanii Letycja. Prognozy ONZ dotyczące naszego zdrowia są naprawdę niepokojące. Dziś piszą o niej wszystkie gazety. Prawdziwa królowa XXI wieku. Taka, która otwarcie mówi, co myśli. Zawód królowa. Letycja, królowa Hiszpanii. Pałac Zarzuela na obrzeżach Madrytu. Korporacyjna siedziba hiszpańskiej rodziny królewskiej. Dziś królowa Letycja zwołuje spotkanie w swoim biurze. Trwają przygotowania do wizyty monarchini w Mozambiku. 6 tygodni po tym, jak niszczycielski huragan Idai przyniósł ze sobą głód, choroby i setki ofiar, Letycja składa wizytę w ramach rządowej delegacji. Królowa i Agencja Rozwoju wspólnie ustalają szczegóły. Odwiedzi strefę klęski żywiołowej w okolicach portowego miasta Beira. Spotka się z pracownikami organizacji humanitarnych i uda się do hiszpańskiego szpitala polowego. Za nią podąża tłum dziennikarzy. Chociaż sama jest ulubienicą mediów, tak naprawdę jest tutaj, by zwrócić uwagę na coś innego. Nie przyjechała tu, by się pokazać i zapozować do zdjęć. Obecność królowej oznacza, że głowa państwa wspiera naszą politykę rozwojową i pomaga tym, którzy realizują ją w terenie, pracownikom organizacji humanitarnych i pozarządowych. Jednocześnie zapewnia nam poziom widoczności, którego nie bylibyśmy w stanie osiągnąć bez niej. Dla naszych działaczy społecznych ta wizyta jest wyrazem sympatii, solidarności i wsparcia. Królowa służy im również swoją radą. Była dziennikarka nauczyła się zadawać pytania, ale także słuchać. Umiejętności, które bardzo się jej przydają na stanowisku królowej. Miała naprawdę niezwykłą karierę. Jest kobietą, która spełnia się w swojej roli i rozumie wpływ, jaki ma na pewne kwestie. Dlatego współpraca z nią jest niezwykle cenna. Wie, gdzie jej działania mogą przynieść efekty. Należy do jednego z najstarszych rodów królewskich, swego czasu najpotężniejszego. Kiedy trzeba, hiszpańska rodzina królewska daje z siebie wszystko. Prezydent Chin odwiedza Madryt. Przyjmowanie międzynarodowych wizyt to jedno z głównych zadań pary królewskiej. Filip VI objął tron Hiszpanii w 2014 roku. Letycja otrzymała tytuł królowej, jednak tylko jej mąż piastuje najwyższy urząd. To król ma moc reprezentowania kraju, ale jest to o wiele bardziej skuteczne, jeśli robią to razem. Król Filip jest również symbolem nowej ery. Pytanie brzmi, jak to wpływa na rolę królowej? Hiszpańska konstytucja milczy na ten temat. Jednak oczekiwania są wysokie. W przeciwieństwie do żony prezydenta, rola królowej jako pierwszej damy jest dożywotnia.
Kiedy ludzie nieustannie śledzą każdy twój krok, potrzeba dyscypliny i grubej skóry. Monarchia nie może zawieść, królowa również. Bycie ozdobą u boku króla i spłodzenie następcy tronu to obraz minionych czasów. Dziś królowe stają przed wyzwaniem udowodnienia, że przynoszą pożytek społeczeństwu i że bez nich wiele kwestii uległoby pogorszeniu. I jak to robią? Zostając rzeczniczkami spraw, które w przeciwnym razie nie zyskałyby uwagi, na jaką zasługują. Wpływ królowej może być ogromny. Kiedy królowa podejmuje się jakiejś sprawy, nie można jej dłużej ignorować. Królowa Letycja spędza 20% swojego czasu na reprezentowaniu korony. Przyjmuje delegacje z całego świata, przyznaje nagrody i wyróżnienia. Jej zadaniem jest pokazanie Hiszpanii z jak najlepszej strony. Otrzymuje roczną pensję w wysokości około 130 000 euro i osobny budżet na dodatkowe wydatki. Przez 80% czasu sama ustala swój plan działania. Wszyscy dobrze wiemy, że te rzeczy się dzieją. Ze względu na kluczową rolę Europy skupia się głównie na tematach ochrony zdrowia, żywienia, edukacji, młodzieży i kobiet. Jestem pewien, że nie jest łatwo być królową. Król został do tego wyszkolony. Jego matka przygotowywała go od urodzenia. Królowa Letycja była pracującą kobietą, która praktycznie z dnia na dzień wzięła na siebie odpowiedzialność, na którą nie była gotowa. Myślę, że musiała bardzo ciężko pracować i ten wysiłek przynosi owoce. Prywatnie król i królowa traktują się jak równi sobie. To całkiem normalna rodzina. Poranek w domu Bourbonów. Córki muszą iść do szkoły, rodzice do pracy. Dzisiaj nie masz egzaminu, prawda, Zofio? Nie mam. Całe szczęście. Dla Letycji to także codzienna walka o znalezienie równowagi między rodziną i pracą. Dużo mówi o tym prywatnie. Pyta też dziennikarzy, jak udaje im się znaleźć równowagę. Jej córki spędzają większość dnia w szkole. Następnie królowa ma czas na pracę urzędową w pałacu Zarzuela. Prowadzenie korespondencji, przygotowywanie przemówień, sprawdzanie zaproszeń, umawianie spotkań i sporządzanie dokumentów. Jej funkcja wymaga politycznej powściągliwości. Jednak podczas ceremonii wręczania nagród dla silnych kobiet Woman Award w 2015 roku poruszyła temat analfabetyzmu, małżeństw z nieletnimi, przemocy domowej i nierówności płci. Każda dziewczynka, niezależnie od tego, gdzie przyszło jej żyć, powinna mieć możliwość wyboru własnej drogi życiowej. To było przełomowe przemówienie. Jest nowoczesną europejską monarchinią, która ma odwagę mówić to, co myśli. Mówiła, wiemy, co dzieje się na świecie i że wiele z tego jest całkowicie nie do przyjęcia. Zamierzamy coś z tym zrobić. Czy królowa przekracza granice? Musi postępować ostrożnie i nie może angażować się w politykę, ale może dawać sygnały. Królowa jest przekonana, że musimy zapewnić kobietom lepszą edukację. Inwestowanie w edukację dziewcząt zmieni świat. Jest o tym przekonana. To nie tylko jej stanowisko. Ona naprawdę o to walczy, a w przyszłości będzie robić to jeszcze intensywniej. Co roku Letycja otwiera nowy rok szkolny w towarzystwie polityków i prasy. W 2018 roku odwiedziła szkołę podstawową w Oviedo w północno-zachodniej Hiszpanii. To stamtąd pochodzi kierowca rajdowy Fernando Alonso, a także sama królowa Letycja. Powiedziano nam, że królowa nie chce zbytnio zakłócać dnia nauki. Mogliśmy sami zdecydować, co chcemy jej pokazać. Była otwarta na wszystko i poprosiła nas tylko, abyśmy nie robili wielkiego zamieszania z powodu jej wizyty.
Chciała, aby wszystko było tak naturalne, jak to tylko możliwe. To jednak nie takie proste. Czuliśmy, że przyjeżdża ktoś ważny. Ubraliśmy się elegancko na tę okazję. Myślałam, że będzie starsza, a była bardzo ładna. To wielki dzień dla małych Hiszpanów. To także impuls dla polityki edukacyjnej. Fakt, że królowa dba o edukację, oznacza, że państwo również musi o nią dbać. Jej troska w pewnym sensie wytycza drogę. Towarzyszy jej minister edukacji. Przybyła tu tylko dlatego, że jest tu królowa. Ona kładzie nacisk na te kwestie. A jeśli dzięki królowej i ministrom otrzymamy większe wsparcie finansowe, to wizyta spełniła swoje zadanie. Letycja, dziewczyna z klasy średniej, również otrzymała dobre wykształcenie. Zdaje się, że dziennikarstwo ma w genach. Jej ojciec i babcia są znanymi gwiazdami asturyjskiego radia. W wieku 9 lat Letycja prowadziła cotygodniowe słuchowiska radiowe i podkładała głos do własnej listy przebojów. Po studiach w Madrycie jej pierwszą pracą była posada reporterki w CNN. To miejsce, gdzie tworzy się z pasją i spełnia marzenia. Dla CNN Plus Letycja Ortiz, Madryt. Jej kariera nabiera rozpędu. Zdobywa kilka nagród, w tym dla najlepszej dziennikarki do lat 30. W 2000 roku podpisuje kontrakt z telewizją publiczną. Letycjo? Była dziennikarką od wszystkiego, zawsze dostępna i chętna do wyjazdu do dowolnego kraju, aby relacjonować kryzysy i inne wydarzenia. Była całkowicie niezależna, a komuś takiemu nie może być łatwo stać się częścią rodziny królewskiej i przestrzegać etykiety. Trudno było jej się przystosować i zrezygnować ze swoich swobód. Ale do pewnego momentu milczała na temat tego, że jej życie miało się całkowicie zmienić. Była prezenterką głównego programu informacyjnego w kraju. Prawie każdy znał jej twarz. Nikt jednak nie wiedział, co dzieje się za kulisami. Zauważyłam wtedy tylko tyle, że przychodziła do biura ubrana nieco bardziej wytwornie niż zwykle. Wcześniej nosiła dżinsy. Zawsze była dobrze ubrana, ale bardziej swobodnie. A tamtego lata widywałam ją również w sukienkach. Byłam tym nieco zaskoczona, ale to wszystko. Nie mieliśmy pojęcia, że spotykała się z księciem. O tym również w kolejnym wydaniu dziennika. Życzę Państwu miłego weekendu. Po raz ostatni pojawia się na ekranie 31 października 2003 roku. Po ogłoszeniu zaręczyn jeszcze tego samego dnia rezygnuje z pracy i wyprowadza się z mieszkania. Jej mieszkanie zostałoby oblężone, nie mogła na to pozwolić. A ludzie byli jak tykająca bomba. Aby upewnić się, że będzie bezpieczna i ochronić ją przed mającą nadejść burzą medialną, zabrano ją do pałacu Zarzuela. 22 maja 2004 roku dziennikarka Letycja Ortiz otrzymuje tytuł księżnej. Po raz pierwszy hiszpański następca tronu poślubia kobietę z ludu, która ma za sobą karierę zawodową i rozwód.
Nowość w starej, szanowanej rodzinie królewskiej. A może i szansa na potrzebne zmiany. Fakt, że król ożenił się z kobietą z gminu, był dobrym krokiem dla monarchii, abstrahując od tego, że wybrał ją, ponieważ bez wątpienia ją kochał. Być może nie szlachta, ale większość społeczeństwa naprawdę utożsamia się z krajanką taką jak ona. Zna problemy kraju z pierwszej ręki. Zarabiała na własne utrzymanie i pochodzi ze zwykłej hiszpańskiej rodziny. Jednak jej przebranżowienie stało się tematem gorącej dyskusji. Jak na ironię, to media stały się jej najzacieklejszym wrogiem. Każdy jej krok był dokładnie analizowany. Jej przeszłość, ubiór i osobowość są przedmiotem niezliczonych plotek i spekulacji. Może to tylko stereotyp, ale zazdrość jest najpotężniejszą z przywar hiszpańskiego społeczeństwa. I część negatywnych reakcji, z jakimi królowa się zmaga, zapewne ma związek właśnie z zazdrością. Ludzie są szczególnie krytyczni i wymagający wobec królowej Letycji, bo nie należy ona do hiszpańskiej arystokracji ani do europejskiej rodziny królewskiej. Można by myśleć, że z tego powodu opinia publiczna będzie bardziej tolerancyjna wobec jej błędów i potknięć, ale wcale tak nie jest. Jednak książęca para nie zniechęca się. Pierwszy projekt w jej osobistym programie poświęcony jest kwestii, której do tej pory nie poświęcano zbyt wiele uwagi. Pamiętam, jak 4 grudnia 2008 roku przyjęła nas w pałacu Zarzuela. Pytała nas o potrzeby osób i rodzin żyjących z chorobami rzadkimi w Hiszpanii. Była bardzo ciepła i potrafiła słuchać. Sprawiła, że poczuliśmy, że chce wiedzieć wszystko. Była z nami, aby wysłuchać naszych problemów i chciała pomóc. Istnieje ponad 7 000 odkrytych tzw. chorób rzadkich, na które cierpi 3 miliony Hiszpanów i 350 milionów ludzi na całym świecie. W Letycji znaleźli patronkę, która chciała słuchać. Sam jestem ojcem dziewczynki, u której zdiagnozowano jedną z takich chorób. Z królową u boku udało nam się zmienić społeczeństwo. 10 lat temu po prostu ten temat nie istniał. Chorzy byli niewidzialni, ale królowa dała im twarz. Dzięki niej temat chorób rzadkich stał się tematem politycznym. Jej zdanie się liczy. Drodzy przyjaciele, szanowni geniusze, jest wiele powodów, dla których czuję się niezwykle szczęśliwa, będąc tu dzisiaj. Jednym z nich jest możliwość zwrócenia uwagi na różne kwestie. Mogę na przykład zwrócić się do instytucji publicznych, firm i mediów, aby nigdy nie zapominały, co to znaczy mieć rzadką i trudną do zdiagnozowania chorobę. Jesteśmy to winni chorym i tym, którzy odeszli, jak Celia. Celia, moja córka, miała okazję spotkać się z królową. Nie mogła jednak mówić. Dla mnie i dla wszystkich moich bliskich współczucie królowej wiele znaczyło. Ludzie, którzy poznali Letycję osobiście, zawsze wspominają o cieple jej osobowości. Opinia publiczna jest jednak zupełnie inna.
Jest nieustannie porównywana do swojej teściowej. Nawet dziś królowa Zofia jest najpopularniejszym członkiem rodziny królewskiej. Już zapomniano, że na początku królowa Zofia również była surowo oceniana. Królowa Zofia zdobyła jednak sympatię Hiszpanów. Z każdym jej strojem, podróżą czy gestem. Ale musiało minąć wiele lat, zanim opinia publiczna ją doceniła, a ona znalazła rolę, którą mogła pełnić, służąc społeczeństwu. Jako księżniczka Grecji i Danii, Zofia była uważana za naturalną kandydatkę na królową. Musiała udowodnić, że jest godna roli matki narodu w trudnych czasach i wielu kryzysowych sytuacjach. Ludzie poznali ją podczas ważnych wydarzeń w historii Hiszpanii, kiedy to okazała prawdziwe ciepło i bliskość zwykłemu człowiekowi. Z jednej strony mieliśmy więc bardzo formalną królową Zofię, z drugiej kobietę, która wiedziała, jak naturalnie i spontanicznie rozmawiać z ludem. Ludzie nigdy o tym nie zapomnieli. Jest wzorem do naśladowania dla swojej synowej Letycji. Zofia doskonale wie z własnego doświadczenia, że bycie królową ma swoje wady, nawet jeśli o nich nie mówi. Była matką narodu u boku Jana Karola przez prawie 40 lat, dopóki urząd nie przeszedł na jej syna Filipa, a Letycja została nową królową. 19 czerwca 2014 roku, w dniu, w którym Filip zostaje ogłoszony królem, Letycja jako pierwsza w historii osoba z ludu otrzymuje tytuł królowej Hiszpanii. Filip ogłasza, że jest zwolennikiem nowej monarchii w nowych czasach. Odnowione oblicze monarchii na miarę nowych czasów. Z tą kobietą u boku wydaje się podążać właściwą drogą. Jej poprzednia kariera ukształtowała jej charakter i spojrzenie na świat. Obecnie wszystko szybko się zmienia. Umiejętność dostrzeżenia tych zmian i zrozumienia, skąd się biorą i dokąd prowadzą, jest niezwykle przydatna. A królowa Letycja to potrafi. Filip i Letycja sprawują władzę od 2014 roku. Nowa monarchia musi podejmować nowe wyzwania. Cyfryzacja, równouprawnienie i zmiany klimatyczne to teraz również sprawy monarchii. Dzień dobry, narodzie. Z tej strony wasz król. Jest też nowe pokolenie, które chce zostać dostrzeżone. Fundacja założona przez katalońskich przedsiębiorców ma na celu poprawę dostępu do edukacji i możliwości zawodowych dla młodych ludzi. Pracowałem z fundacją, kiedy byli jeszcze księciem i księżną. Spędzali 2 dni z młodymi ludźmi, pomagając im, motywując ich i inspirując. Teraz są parą królewską, mają bardzo napięty grafik, ale nadal wiemy, że możemy na nich liczyć. To dodatkowa motywacja dla tych młodych ludzi. Jej wysokość królowa. Królewska interwencja w środku niełatwej sytuacji. Prawie 1/3 młodych ludzi w Hiszpanii nie może znaleźć pracy. Fundacja może pomóc co najmniej kilku tysiącom dzieci i młodych przedsiębiorców. Instytucja oferuje nawet nagrodę. Królowa może zaoferować jedynie swoje wsparcie. Obecność królowej była dla mnie bardzo ważna. Zdobycie jej uznania daje mi motywację do dalszej pracy. Prowadzenie firmy zawsze oznacza wzloty i upadki, ale to zachęca mnie do dalszej pracy.
Letycja chce sama decydować, które sprawy wspierać. Polityka nie jest częścią jej obowiązków, ale jej decyzje mają znaczenie. To sprawa, której rząd nie uważał za specjalnie ważną, więc nigdy nie sądziłam, że królowa będzie nią zainteresowana. Jesteśmy małą organizacją. Robimy wiele wielkich rzeczy, ale jesteśmy skromnym graczem. Organizacja, o której mówimy, działa na rzecz ochrony i resocjalizacji prostytutek. Hiszpania ma 3. najwyższy odsetek prostytucji na świecie. Wyzysk i niewolnictwo stanowią również poważny problem. Królowa od razu wiedziała, jak może nam pomóc. Dowiedziała się, czego brakuje. To było wspaniałe. Z nią w roli ambasadora będziemy w stanie osiągnąć poziom, który nigdy nie byłby możliwy tylko dzięki naszym własnym kampaniom. Chcemy mieć ją po swojej stronie. Chcemy, aby nadal dla nas działała, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej bardzo jasne stanowisko w kwestii handlu ludźmi. Król wspiera pracę Letycji. Rząd znalazł w niej zwolenniczkę Państwowego Paktu przeciwko przemocy na tle płciowym. W listopadzie 2019 roku Letycja otrzymała nagrodę przyznawaną przez Generalną Radę Sądownictwa. Coraz bardziej wychodzi z cienia swojej poprzedniczki. Przejmuje też od niej inne zadania. Wiele lat temu odbyłam rozmowę z królową Zofią. Nie mówiła do mnie, jak zwykła to robić na swoich przemówieniach, tylko zwyczajnie, lecz z elokwencją, miłością i szczerością. Ona po prostu taka jest. Mira, Leticia, yo hago muchas cosas, pero sin duda hay una iniciativa que me ha hecho digna. Wydaje się, że stopniowe przekazywanie władzy pomiędzy królowymi przebiega gładko. Mogą sobie Państwo wyobrazić szacunek, radość, oddanie i zaangażowanie, jakie odczuwam w związku z objęciem przez królową Zofię honorowego patronatu nad Fundacją Przeciwko Narkomanii. Ale nie wszystkie ujęcia teściowej i synowej pokazują harmonię w ich relacjach. Majorka, kwiecień 2018 roku. Jak co roku rodzina królewska uczestniczy w nabożeństwie wielkanocnym w La Palmie. Stojąc przed kamerami, królowa Letycja zasłania widok, gdy jej teściowa próbuje ustawić się do zdjęcia z wnuczkami. Na ułamek sekundy zapomniała, kim jest. Popełniła błąd. Królowa zawsze musi być świadoma swojej roli. Tego się od niej oczekuje. A ta cała sprawa wymknęła się spod kontroli. Media zareagowały błyskawicznie. W gazetach w kraju i za granicą pisano o brutalności i agresji. Letycja pokazała prawdziwe oblicze. Media społecznościowe były jeszcze bardziej bezwzględne. To był dla niej naprawdę niefortunny moment. Ale sposób, w jaki została potraktowana w mediach, ilość tuszu zmarnowanego przez tabloidy, te wszystkie tweety, to była duża przesada. Nowa monarchia czuje siłę współczesnych mediów. Oczywiście, że się tym przejęła. To normalne. Wyobraź sobie, że popełniasz błąd w pracy lub w związku. Mówisz coś, czego nie powinieneś był mówić i natychmiast tego żałujesz. Tak samo było w jej przypadku. Ona jest tylko człowiekiem. Królowa przekonała się, że nawet najmniejszy gest ma znaczenie i że niesie on ze sobą jakiś przekaz.
W czasach zdominowanych przez media społecznościowe każdy jej ruch, każdy strój, każde spojrzenie jest natychmiast poddawane wnikliwej analizie. To okrutne. Królowa jest pod stałą presją mediów, której nie było w czasach królowej Zofii. Mówiąc szczerze, nie wiem, jak długo ktokolwiek może to znosić. W stolicy Włoch rozwinięto czerwony dywan dla królowej Hiszpanii. Politycy i urzędnicy z całego świata spotykają się w Rzymie z okazji Światowego Dnia Żywności. Letycja, specjalny ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw żywności i rolnictwa, złożyła jasne oświadczenie. Jej wysokość Letycja, królowa Hiszpanii. Prognozy ONZ dotyczące naszego zdrowia są naprawdę niepokojące. Każde działanie się liczy. Każda interwencja jest ważna. Mamy szansę poprawić jakość życia milionów ludzi. Wizyta w Rzymie świetnie pokazuje, na czym polega zawód królowej. Godzina 11. Wizyta w Hiszpańskiej Akademii Królewskiej i sesja zdjęciowa z laureatami stypendium artystycznego. Godzina 11:30. Oficjalne przywitanie z udziałem dyrektora i oprowadzenie po aktualnej wystawie. Godzina 12. Rozmowa ze stypendystami i sesja zdjęciowa z pracownikami. Godzina 13. Powrót na Światowy Dzień Żywności i lunch bez obecności mediów. Godzina 14. Zwiedzanie wystawy Zero Hunger i selfie na ściance fotograficznej. Godzina 15. Udział w panelu dyskusyjnym Angażowanie ludzi w rozwiązaniach dla planety. Godzina 15:30. Spotkanie z hiszpańskimi pracownikami Organizacji do spraw żywności i rolnictwa oraz końcowa sesja zdjęciowa. Godzina 16. Lot powrotny do Madrytu. Kiedy idzie na spotkanie, niezależnie od tego, czy chodzi o żywność, środowisko czy zanieczyszczenie powietrza, jej obecność podkreśla wagę wydarzenia. To podnosi poziom. Rozumie tematy i czasami, jak dziennikarka, zadaje nam naprawdę trudne pytania. Nawet gdy wpływowy prezydent udaremnia cele, o które ona walczy, musi się uśmiechnąć, gdy ten wygłasza zaproszenie. Leży to w interesie państwa. To rząd decyduje, gdzie król i królowa się udają i co robią, a królowa jest bardzo zdyscyplinowana, jeśli chodzi o wypełnianie wszystkich swoich obowiązków. Każdy z nas dogaduje się z niektórymi ludźmi lepiej, z innymi gorzej. To naturalne. Jednak ona zawsze pozostaje profesjonalistką. Za zamkniętymi drzwiami można zauważyć, że niektórych darzy większą sympatią niż innych, ale kiedy przychodzi jej reprezentować kraj, zawsze zachowuje się nienagannie. Oznacza to również przestrzeganie starych tradycji. Czasami jest bardziej królewską małżonką niż królową i po prostu dobrze prezentuje się u boku męża. W ciągu pierwszych 5 lat jako królowa odbyła 53 podróże zagraniczne i przyjęła 32 głowy państw w Madrycie. Jej imponująca diamentowa biżuteria pochodzi z przełomu wieków. W tamtych czasach królewskie klejnoty były dużo ważniejsze. Stanowiły aktywa. Nie były tylko wydatkiem, wręcz przeciwnie. Były inwestycją, dziedzictwem, czymś, co na zawsze pozostanie przy koronie. Hiszpania na początku XX wieku. Jej ostatnie kolonie zostały utracone. Rozwój kraju jest zahamowany. Wspaniałe budowle wzniesione przez hiszpańskich władców są jedynymi świadkami dawnej potęgi.
Małżeństwo króla Alfonsa XIII z brytyjską księżniczką Wiktorią Eugenią miało być obiecującym początkiem nowej ery. Podarował jej legendarną tiarę Fleur de Lis, którą obecnie nosi Letycja. W rodzinie królewskiej nazywano ją La Buena. Jest to najważniejsza i najbardziej wyjątkowa tiara należąca do Bourbonów. A co najważniejsze, nadal jest modna. Wiktoria Eugenia nigdy jednak nie była szczęśliwa w swoim nowym domu. W tamtych czasach kobiety, w tym królowa, nie miały zbyt wiele do powiedzenia w Hiszpanii. A kiedy król okazał się być niezłym playboyem, ona cierpiała z powodu sztywnych zasad panujących na dworze królewskim. Para oddaliła się od siebie. Wynikało to do pewnego stopnia ze zderzenia ich kultur i bardzo odmiennych stylów życia. Król Alfons miał wiele zalet, ale też wiele wad. Hiszpańskie społeczeństwo, w tym arystokracja, było bardzo izolacjonistyczne. Myślę, że życie hiszpańskiej arystokracji było po prostu zbyt klaustrofobiczne dla królowej Wiktorii Eugenii. Wiktoria Eugenia przeżyła swojego męża o prawie 3 dekady. Zostawił jej ogromną ilość skarbów. Mówiono, że za każdym razem, gdy miał romans, dawał jej biżuterię. Wiktoria Eugenia nakazała, aby te klejnoty były noszone wyłącznie przez królowe. Jednym z nich jest tiara Fleur de Lis. Letycja jest pierwszą szczęśliwie zamężną królową, która kiedykolwiek ją nosiła. To kolejny królewski symbol, który zmienia się wraz z duchem czasu. Na głowie królowej, która stoi na równi ze swoim mężem. Świąteczne przemówienie monarchy jest jedynym autorskim komunikatem rodziny królewskiej. Dzień dobry. Cała rodzina angażuje się w organizację wystąpienia. Cichutko. Dobry wieczór. Jestem tutaj, aby życzyć wam wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia i wraz z królową, księżniczką Asturii i infantką Zofią składamy wam najlepsze życzenia na nowy rok. Korona stoi przed poważnymi wyzwaniami. Poparcie dla monarchii spada, zwłaszcza wśród młodych ludzi. A duża część ludności Katalonii chce całkowicie odłączyć się od Królestwa Hiszpanii. Nie możemy po raz kolejny doprowadzić do konfrontacji i wykluczenia. Król wzywa do jedności narodu, zwłaszcza w obliczu zagrożenia terrorystycznego ze strony islamskich fundamentalistów. Obywatele Hiszpanii doskonale wiedzą, że możemy je zwalczać tylko dzięki demokratycznej jedności, sile rządów prawa i skutecznej współpracy międzynarodowej. Europa, a wraz z nią Hiszpania, stoi przed globalnymi wyzwaniami, którym nie sprostamy słabi i podzieleni, ale dzięki sile jedności. Rodzina królewska wypełnia swoje obowiązki. Korona jest symbolem jedności i arbitrem narodu, jak czytamy w konstytucji. Głównym problemem Hiszpanii jest utrzymanie jedności. Fakt, że istnieje instytucja, która wznosi się ponad podziały i działa na rzecz społeczeństwa jako całości, przypomina nam o wartościach zawartych w konstytucji. Ich córki będą żyć według tych samych wartości. Są kształcone pod kątem ich przyszłego zawodu, zwłaszcza starsza córka Eleonora, księżniczka Asturii, która pewnego dnia zastąpi swojego ojca na tronie. W dniu swoich 13 urodzin odczytuje konstytucję, która weszła w życie 40 lat temu. Hiszpania jest socjaldemokratycznym państwem podlegającym rządom prawa. Ustrojem politycznym obowiązującym w Hiszpanii jest monarchia parlamentarna.
Było jasne, że królowa i jej córki musiały wielokrotnie ćwiczyć tę przemowę. Widać to było na zadowolonej twarzy królowej po tym, jak księżniczka skończyła swój perfekcyjny występ. W Oviedo, rodzinnym mieście Letycji, co roku przyznawana jest prestiżowa nagroda księżniczki Asturii za wybitne osiągnięcia w sporcie, nauce lub kulturze. To miejsce, które Letycja wraz z mężem zawsze chętnie odwiedza. Ich obecność i wsparcie są kluczowe dla tej nagrody. Dla królowej jest ona szczególnie ważna. Po pierwsze dlatego, że pochodzi z Asturii, ale także dlatego, że jest dziennikarką, która sama relacjonowała ceremonię wręczania tej nagrody. Jest królową Hiszpanii i matką księżniczki Asturii. To kombinacja nie do pobicia. W 2018 roku spełnia się jedno z marzeń Letycji. Spotyka się z jednym z laureatów nagrody, kimś, kogo podziwia, zdobywcą Oscara Martinem Scorsese, który teraz znalazł się w centrum uwagi. To było spotkanie fanki kina z legendą tej branży. Kiedy weszliśmy do pomieszczenia, wszyscy zaczęli bić brawo i ona zrobiła to samo. Zaczęła klaskać. Była naprawdę zachwycona. Wsłuchiwała się w każde jego słowo. Jest wielką miłośniczką kinematografii. Pociąg ekspresowy relacji Madryt-Valladolid. W wagonie pierwszej klasy podróżują królowa, jej najbliższa asystentka i członek rządu. Valladolid była stolica hiszpańskiego imperium. Dziś odbywa się tu międzynarodowy festiwal filmowy. Letycja znów wykorzystuje swoje wpływy, aby wesprzeć niszowy projekt. Nie ma tu kinowych hitów czy czerwonych dywanów. Królowa uwielbia filmy niezależne, jak klasyczny, niemy film Jeszcze wyżej, wyświetlany przy dźwiękach orkiestry na żywo. Jest świetnie wykształconą kobietą z wiedzą polityczną i dużym zrozumieniem dla aktualnych trendów. Mam wrażenie, że królowa przekazuje królowi opinie, które w przeciwnym razie mogłyby do niego nie dotrzeć. A on może dzielić się z nią swoimi zmartwieniami i nadziejami. Razem stanowią jedność. Według najnowszego sondażu poparcie dla monarchii wzrosło w Hiszpanii aż do 62%. W 2014 roku mniej niż połowa kraju popierała rodzinę królewską. Są nowoczesną parą, są profesjonalistami. Dobrze rozumieją społeczeństwo. Reprezentują nowoczesną Hiszpanię i chcą zapewnić to, czego oczekują od nich ludzie. Letycja nauczyła się przede wszystkim, jak to jest być pod ścisłą obserwacją. Mam nadzieję, że nadal będzie walczyć o to, co reprezentuje. Może dać głos ludziom, którzy inaczej nie zostaliby wysłuchani. Wierzę, że właśnie to chce zrobić. Jeśli jej na to pozwolą, zrobi to, wkładając w to całe swoje serce. Zawód królowa. Bez wątpienia jest to zajęcie na całe życie. Tekst polski Aleksandra Urbańczyk. Czytał Maciej Więckowski.